Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona W850i. Telefonik był produkowany w 2006 roku, już posiada już 14 lat. No i tak on wygląda. Powiem szczerze, że jakoś wcześniej nie podobał mi się ten w ogóle model telefonu, ten W850, ale jakoś z biegiem czasu bardziej mi się spodobał i teraz tutaj należy do moich faworytów tak naprawdę. Mimo że to nie posiada jakichś specjalnych funkcji. No i spójrzmy sobie na przedniej ściance, widzimy klawisze tutaj skrótowe z jednej i z drugiej strony, otwory na nasz głośniczek od rozmów, aparat fotograficzny przedni do wideo rozmów, VGA. Tutaj klawisze oczywiście funkcyjne, bardzo fajnie poświetlane podczas odtwarzacza naszego tej MB3. Na bocznej ściance widzimy klawisze skrótowe ściszenia i pogłaszania. Na samym dole klawisz spustowy aparatu, tutaj prawdopodobnie z autofokusem, ale sobie później sprawdzimy jeszcze dla pewności w aparacie. Na samym dole nasza IRDA podczerwień. Tu widzimy oczywiście fast podładowania standardowy dla Sony Ericssonów. Obok niego jeszcze po prawej stronie taki mini otwór na nasz mikrofonik. Po lewej stronie zobaczymy tutaj otwory na sam smycz. Na drugiej bocznej ściance nie widzimy nic. U samej góry znajduje się gniazdo tutaj na kartę pamięci. W tym przypadku zobaczymy, jaka karta pamięci jest obsługiwana przez ten telefon. No i widzimy Memory Strix Duo Pro, w tym przypadku 1 GB, ale z tego co wiem, telefon obsługuje takie karty do maksymalnej pamięci 4 GB. Sobie włożymy z powrotem naszą kartę. Obok tego widzimy włącznik i wyłącznik naszego telefoniku. Oczywiście najbardziej, jeśli chodzi o mnie, wygodna opcja w starszych telefonach i diodę, która tutaj podświetla nocą, która służy jako funkcja latarki. Tutaj widzimy, nie, przepraszam, pomyliłem się, tu jest dioda powiadomień, nie funkcja latarki. I na tylnej ściance zobaczymy aparat fotograficzny 2 megapikselowy. Tutaj dość dobrej jakości jak na ten telefonik. Szkiełko, które niegdyś służyło jako funkcja selfie, dioda, która podświetla nasz aparacik nocą, no i tutaj, która służy jako funkcja latarki i otwór tutaj na główny głośnik. No i tak wygląda ten telefonik obrazowo. Tutaj spójrzcie, dość ciekawy wygląd, jeśli chodzi o Sony Ericssona. Tutaj sobie zobaczymy jeszcze naszą baterykę oryginalną. Jest to bateria oczywiście ta najpopularniejsza w tych telefonach Sony Ericssonowych BST33. Produkowana, tu widzimy, była w 2009, w 35 tygodniu. No ale oczywiście były inne też lata. To była może w tym telefonie, akurat w tym przypadku. I tu widzimy pod nalepką e-mailową. Tutaj nie wiem, czy zobaczycie, sobie łapie ostrość. Sony Ericsson W850. Następnie produkowany był w Chinach. No i tu dokładnie jeszcze jakieś informacje. Aha, jeszcze widzimy rok produkcji tego telefoniku. To 2007 w tym przypadku. 12 tydzień. I teraz sobie nasz telefonik uruchomimy. No i zobaczymy tutaj jego podstawowe funkcje, jego aparacik, dźwięki. No i wszystko, co można zobaczyć. Tutaj bardzo fajnie się on wysuwa. Tak delikatnie. Bardzo wygodnie. Tu jak widzicie jest menu w języku angielskim, O2, operator, ale jest telefon bez SIM-locka. Weźmiemy sobie na język angielski. Tutaj poustawiamy nasze podstawowe rzeczy. Może i nie. Tutaj szybko. No i wchodzimy w menu. Tutaj menu oczywiście takie samo jak w większości Sony Ericssonów z tego czasu. Tu spójrzmy sobie górę, mamy jakąś na zakładkę internetową, internet, Google Explorer. Tu mamy jakieś skróty do naszych aplikacji, podstawowe aplikacje Photody, MusicD. Oczywiście chyba każdy z Was pamięta te aplikacje. Możemy sobie tutaj pozmieniać, tworzyć nasze jakieś dźwięki, zdjęcia, zdalne sterowanie innym telefonem przez Bluetooth.
nagrywanie dźwięku, no i oryginalny tutaj filmik, który został usunięty i nie możemy go otworzyć. TrackID też znana aplikacja, niegdyś w Sonach. Nagrywaliśmy dźwięk nieznany, no i wyszukiwał nam wykonawcę i nazwę utworu. Tak to wygląda tutaj w skrócie. Nasz aparacik 2 megapikselowy. I zobaczymy sobie na przykładowej karcie tutaj SIM z Orange. Tutaj spójrzcie, nawet Orange Pop. I zobaczymy, czy posiada tutaj autofokusa. No nie mamy autofokusa, widzimy, tutaj od razu nam złapało. No i taka jest jakość tego tutaj naszego aparaciku. No nie jest ona jakaś rewelacyjna. I jedziemy sobie dalej. Nasze wiadomości, tutaj oczywiście jest słownik T9. Sobie go włączamy. O jest. Tutaj mamy, widzicie, kratką. Sobie z tego wychodzimy. Nasz odtwarzacz tutaj multimedialny. No i widzimy, jak uruchomimy nasz dźwięk, to nam się tutaj poświetlają klawisze funkcyjne. Idziemy sobie dalej. I teraz sobie może posłuchamy naszych oryginalnych dźwięków, jakie zostały ugrane przez producenta, tutaj Sony Ericsson, tylko nie wiem, chyba tak, na karcie są jeszcze kilka, to więc sobie wysuniemy naszą kartę, by się nie mieszało. O, i teraz widzimy nasze oryginalne dźwięki, to jedziemy sobie do samej góry. Tutaj były jakieś MRR-ki nagrywane. Idziemy sobie dalej. No i tyle tych dzwonków, jak słyszeliśmy, bardzo mało. Tutaj oczywiście wideo, tematy, nasze motywy, gierki. O, i spojrzymy sobie jakieś gierki. Widzimy 3 są. Wchodzimy w pierwszą. Tutaj być może oryginalna. Raczej tak. I następna.
I ostatnia. Tą gierkę pamiętam z Sony Ericssona akurat K310. Tutaj widzimy. No i jeszcze aplikację Music Mate. Tą aplikację chyba każdy zna w Sony Ericssonach. I sprawdzamy kolejne tutaj funkcje i opcje w tym telefonie. Oczywiście tutaj radio posiada telefonik, nasze tutaj połączenia. No i tutaj podstawowe funkcje tego telefoniku. Wideo rozmowy, kalendarz, toniki, kalkulator, minutnik, stoper, latarka. Włączymy sobie naszą latarkę. O. Tutaj niechcąco wcisnąłem klawisz. I już wchodzimy ponownie do naszej latarki. I sprawdzamy, jak tutaj nam fajnie poświetla. Dość tutaj dobra latarka w tym telefoniku. Co tam jeszcze stało? Jeszcze na końcu kalkulator i pamięć kodów. Tutaj też to fajna opcja. Jeśli chodzi o pamięć kodów, to sobie zapisujemy nasze prywatne jakieś kody czy hasła i zapisujemy naszym kodem tutaj wymyślonym. I też fajna opcja, jak w większości Sony Ericssonów, która jest dla mnie bardzo ceniona. Notatki, wpisujemy sobie notatkę w naszym telefoniku i możemy ją tutaj wyświetlić na stronie głównej naszego telefoniku. Bardzo fajna tutaj opcja, jeśli chodzi o Sony Ericssony. Teraz sobie jeszcze wejdziemy w kod serwisowy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda tutaj w tym telefoniku. Prawo gwiazdka, lewo gwiazdka, lewo gwiazdka. I tu mamy informację o naszym softie i modelu W850i. Nasz soft, wersja softu R1JC002. Tu mamy wersję naszego aparaciku, widzimy 3.3, kamery 3.0. To wszystko oczywiście możemy swingować, pozmieniać na swoje, tutaj, że tak powiem, kopyto, ale no, w tym telefonie tutaj bardzo tak go nie pozmieniamy, nie ulepszymy za bardzo, bo nie ma za bardzo z czego tak naprawdę. Tu sobie ściągamy nasz SIM-lock, blokadę SIM-locka i tu mamy zmianę ładowanie bądź nieładowanie podczas podłączenia naszego USB i tutaj testy naszych podstawowych funkcji. Nasze kolory w naszym telefoniku, czy działają prawidłowo, podświetlenie naszego wyświetlacza, nasze klawisze, wszystkie działają prawidłowo, tutaj górne, skrótowe, boczne. Główny głośnik, głośniczek od rozmów, mikrofonik. Halo, 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 witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mikrofonik. Halo, 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 witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wibrator jest ok. Kamera, nasz aparacik. Wszystko gra. Wideo rozmowy, flash, nasze podświetlenie. Karta pamięci czy jest włożona i radio już mamy i ile tutaj czasu rozmów zostało przeprowadzone z tego telefoniku. No i to wszystko, jeśli chodzi o temat telefonu o Sony Ericssona W850. Jak widzicie, telefonik naprawdę bardzo fajny. Tutaj jeśli chodzi o demontaż, to już demontaż robiłem i tak chyba wspomniałem. Możecie go zobaczyć oczywiście w moich filmikach poniżej. Dzięki za dziś, dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów i innych telefonów klasycznych, dotykowych. Zostawcie subika, zostawcie lajka i komentarz pod tym filmem i do zobaczenia. Cześć.